Będąc w Pieninach byłoby wielkim błędem, by nie poświęcić jednego dnia na dłuższą wycieczkę po sąsiednim Beskidzie Sądeckim. Tym bardziej, że na obszarze tych gór znajduje się bardzo wiele szlaków turystycznych, które umożliwiają turyście podziwianie przepięknych panoram w kierunku Tatr, Pienin czy Beskidu Niskiego. Postanowiłem, że tego dnia przejdę dosyć ciekawą pętlę, która zarazem rozpocznie się, jak i zakończy w Jaworkach. Bardzo zależało mi na tym, aby podczas tej wędrówki odwiedzić słowacką miejscowość o nazwie Litmanowa, która w linii prostej leży tuż za rezerwatem Biała Woda i przełęczą Rozdziela. Miejscowość ta słynie ze znajdujących się w niej formacji skalnych zbudowanych ze skał wapiennych, podobnych do tych, które możemy podziwiać m.in. w wąwozie Homole. Do Litmanowej dotrę zdobywając po drodze chociażby przełęcz Obidza czy szczyt Eliaszówki. Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmu. Witam Was serdecznie w kolejnym dniu mojego wyjazdu w Pieniny. Jestem właśnie w Jaworkach i na razie kieruję się taką szeroką drogą asfaltową do rezerwatu Biała Woda. Na początek odbijemy szlakiem czerwonym w kierunku Obidzy. Tam po drodze zdobędziemy takie szczyty chociażby jak Jasielnik, potem Litawcową. Z tamtego miejsca przejdę szlakiem zielonym na Eliaszówkę, czyli na naprawdę bardzo znany punkt na mapie Beskidu Sądeckiego. I z Eliaszówki nie będę się już wracał tym samym szlakiem w kierunku właśnie tutaj rezerwatu Biała Woda czy Obidzy, tylko zejdę w dół na Słowację, początkowo szlakiem z tego co kojarzę żółtym, ale też i rowerowym, który sprowadzi mnie do miejscowości Litmanowa. No i z Litmanowej podejdę szlakiem żółtym, tylko że już od słowackiej strony na przełęcz Rozdziela. No to już wydaje mi się, że dla osób, które oglądają moje filmy, jest to miejsce dosyć znane, bo często je zamieszczałem w filmach. No i z przełęczy Rozdziela zejdę w dół, wzdłuż Bacówek do rezerwatu Biała Woda. Trasa ta powinna zająć mi około 6, może 6,5 godziny. No wszystko zależy od tempa, jakim będę dzisiaj podążał, jakim dzisiaj będę maszerował. A teraz pokażę Wam jeszcze rezerwat Biała Woda, tak jak wygląda teraz. No i potem z tego samego miejsca jeszcze raz nagram ten sam widok, tylko kilka godzin później. No i zobaczymy, czy się jakoś zmieni. Co do pogody, no to jest moim zdaniem perfekcyjna. Jest około 15 stopni. Zachmurzenie zatrzymuje promienie słoneczne, a więc nie jest gorąco. Nie ma także wiatru, ani deszczu. Pamiętajcie też, że Beskid Sądecki to już nie są ani Pieniny, ani Tatry, ani Karkonosze, gdzie oznaczenia są po prostu świetne. No tylko, jak sama nazwa mówi, to już są Beskidy. Jest tutaj sporo wiatrołomów i sądzę, że na wielu z nich właśnie leżą gdzieś pod tymi krzakami, gałęziami oznaczenia namalowane na korze tych drzew. A więc pamiętajmy, pilnujemy tutaj szlaków, cały czas patrzymy, czy idziemy dobrą drogą, a łatwo jest skręcić w złą dróżkę, ponieważ bardzo często z takiej fajnie wyprofilowanej, ładnej drogi gdzieś odbija na bok taka mała ścieżka, która jest oznaczona właśnie kolorem szlaku, którym powinniśmy iść. No a niestety my wybieramy ten wygodny, szeroki wariant i dopiero po jakimś czasie orientujemy się, że źle idziemy. To jest ogólnie widok w stronę Pienin Właściwych. Najwyższy szczyt w Pieninach Właściwych to 3 korony, widoczne tutaj. Na prawo od Pienin Właściwych jest Beskid Sądecki. No z małym wyjątkiem, gdyż tam daleko widać masyw Gorców i Lubania. Od Pienin Właściwych
czyli od tej wysepki pośród gór. Na lewo to już są małe pieniny z najwyższym szczytem Wysoką. I Wysoka to również najwyższy szczyt całych pienin, zarówno i małych, i właściwych. Z tyłu, za pieninami małymi, troszeczkę widać Magurę Spiską, ale niewyraźnie. A ja rozpocząłem dzisiejszy szlak tutaj z dołu, gdzieś na wysokości wysokiej, w dole za tym laskiem. Przed chwilą minąłem odejście szlaku niebieskiego w kierunku Wielkiego Rogacza i Radziejowej i teraz przemierzam mój chyba najbardziej ulubiony fragment szlaku niebieskiego właśnie z Wielkiego Rogacza w stronę Obidzy. Trawiasta ścieżka prowadzi przez sam środek takiej obszernej polany, na której w sezonie wysokim odpoczywa, piknikuje bardzo wielu turystów i jest tutaj naprawdę fajny klimat. No i jeszcze jedno. Od Litawcowej nasz szlak czerwony już razem biegnie ze szlakiem niebieskim. Oczywiście jeżeli idziemy w tym kierunku, czyli w stronę Obidzy. A po drugie, nie ogarniam tego, ale w tamtym miejscu na Litawcowej, gdzie jest to odejście szlaku niebieskiego na Radziejową, nie ma tabliczki z informacją, że to właśnie tam wiedzie trasa na najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego. I kurde, mnóstwo turystów po prostu mija to odejście, ale on faktycznie niewidocznie skręca w prawo w lasek i naprawdę można go bardzo łatwo minąć. A co do samej tabliczki, no to mam nadzieję, że ona sama ze starości się połamała i gdzieś spadła, no a nie, że ktoś sobie ją wziął na pamiątkę. Sam pamiętam takie ekscesy, że niektórzy tak robili, że sobie zrywali tabliczki i potem gdzieś w domach zawieszali. No totalna głupota. Jakbyście nie rozpoznali, to jest Wysoka, najwyższy szczyt Pienin. Z lewej strony taka schowana, nieco obok niej jest Smerekowa. Również fajny szczyt i zawsze tam na podejściu jest sporo gliny i błota. A z tyłu te górki, za granią małych pienin, to Magura Spiska z najwyższym szczytem Weternym Wierchem, czyli Wietrznym Wierchem, Wieczną Górą. Precyzując, to nie wieczną jak wiecznie, tylko wietrznie jak wiatr, od porywów wiatrów, Wietrzny Wierch. Zdobyłem przełęcz Obidza, 931 metrów nad poziomem morza. Teraz obieram szlak zielony w kierunku Eliaszówki. Od Eliaszówki z tego punktu dzieli mnie dystans 3,5 km. Przynajmniej tak jest na drogowskazie. Rozpocząłem zajście z przełęczy Obidza i moim oczom już ukazała się wieża widokowa wybudowana na szczycie Eliaszówki. No i mamy Eliaszówka 45 minut. Tak wygląda odbicie szlaku zielonego od czerwonego. Na lewo idzie szlak czerwony do Bocówki na Obidzy, a na prawo zielony na Eliaszówkę. Warto wspomnieć o tym, że nasz szlak koloru zielonego, gdy odbije w Obidzy na prawo, to następnie wiedzie granicą wytyczoną pomiędzy Polską a Słowacją. Zatem już teraz wędrujemy szlakiem granicznym.
Melduje się na wieży, która została wybudowana na szczycie Eliaszówki. Możemy stąd podziwiać przepiękne widoki w kierunku pasma Radziejowej oraz pasma Jaworzyny, czyli Beskidu Sądeckiego, a także przy dobrej pogodzie Tatr. Ale niestety tych ostatnich dzisiaj nie widać, ponieważ tak jak wspominałem wcześniej, jest dzisiaj troszeczkę sporo chmur. Też są one na niskim pułapie, zatem całkowicie zasłaniają nam nasze rodzime giganty. Fajnie, że wieża jest monitorowana, to przynajmniej potem te drewniane elementy nie są zdewastowane jakimiś napisami, które są często zrobione markerami niezmywalnymi. Przede mną widzimy najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego, Radziejową, ponad 1200 metrów wysokości. Tam w oddali widzimy Beskid Niski z górującą nad wszystkimi wierzchołkami Lackową. Na wieży jestem całkowicie sam. Tutaj jeszcze nieopodal właśnie rozstawili się państwo z pieskiem, którzy sobie siedzą i wypoczywają. No i tak, trzeba się cieszyć tą chwilą, tym spokojem. Szlak na Eliaszówkę oceniam jako bardzo łatwy, oczywiście z przełęczy Obidza. Mamy do pokonania mało przewyższenia, ścieżka jest szeroka i bardzo często biegnie po trasie rowerowej, która jak wiadomo dla rowerów jest całkiem dobrze przygotowana. Nie ma tutaj też tak dużo kałuż, błota, zatem szło się bardzo sympatycznie. Słyszę kolejnych turystów, zatem powoli będę już schodził na dół z wieży. Fajnie, że udało mi się ponagrywać to wszystko w ciszy i w spokoju. No a na dole przygotuję sobie ciepły posiłek, mam wrzątek, mam jakieś dania błyskawiczne. Zatem można powiedzieć, że wybiła u mnie pora obiadowa. Skręciłem do wiaty przy wieży, no i to o czym mówiłem. Nie ma kamer, już wszystko pomazane. Masakra. Eliaszówkę zostawiam za sobą i wybieram teraz szlak koloru żółtego, który prowadzi turystę właśnie ze wspomnianego szczytu w kierunku małej miejscowości o nazwie Litmanowa. Ścieżka ta jest już w całości wytyczona po stronie słowackiej. Zatem jeżeli wybieralibyście się tutaj, no to standardowo polecam wykupić jakieś ubezpieczenie NNW, które pokryje ewentualne koszty leczenia w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. No i kurde, musiałem się zawracać. Na szczęście nie aż tak dużo, ale około pewnie pół kilometra. Wszystko to za sprawą tego, że na mojej mapie ścieżka rowerowa była zaznaczona troszeczkę w innym miejscu niż jest w rzeczywistości. No i schodząc z Eliaszówki mijałem odejście szlaku rowerowego, które odchodziło właśnie w prawą stronę w kierunku Litmanowej. No ale tak potem patrzę na mapę i mówię, nie, no to jeszcze to nie jest to odejście. Pewnie to jest jakaś nowa wytyczona trasa. Zatem postanowiłem, że będę trzymał się mapy. No i poszedłem dalej, szukając tego odejścia tej mojej z mapy ścieżki rowerowej. No i okazało się, że w miejscu, gdzie ona powinna odchodzić, po prostu nic nie było. Wszystko było powalone, wszędzie dookoła leżały wiatrołomy, wyrosły takie wielkie krzaki. No i postanowiłem, że nie będę szedł przez las,
tylko że się cofnę te pół kilometra i zejdę tą ścieżką, która była wytyczona tak jakby na nowo. Wam też tak radzę robić, zatem jeżeli nie będziecie pewni, gdzie która ścieżka idzie i dokąd was doprowadzi, to po prostu nie kombinujcie, tylko wybierajcie ten wariant, który jest, tak można powiedzieć, najbardziej bezpieczny. Minąłem już pierwsze zabudowania, które są w obrębie Litmanowej. No i nawet przy jednym z nich pan wykorzystuje to tymczasowe słonko, wyszedł na zewnątrz i grabi tam resztki siana, które zostały mu z takich wielkich kop. Do Przełęczy Rozdziela mam już około 50 minut, przynajmniej tak było na drogowskazie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale okazuje się, że w Litmanowej również są takie skały, które bardzo przypominają mi te znajdujące się w wąwozie Homole oraz w rezerwacie Biała Woda. Pomiędzy nimi znajdują się gospodarstwa rolne. Szkoda, jakby otworzyli tu jakiś rezerwat ze szlakami. Sądzę, że byłby tak samo popularny jak te po naszej stronie. Przechodzę obok stacji narciarskiej w Litmanowej. Obecnie jest to wielki plac budowy. A z ciekawostek, to tam również widać takie same skałki, jakie mamy przy wąwozie Homole po polskiej stronie. Powoli się już rozpędzam, tym samym nabieram wysokości. Lecę na Przełęcz Rozdziela i zapewne tam się usłyszymy po raz kolejny. Dochodzę do Przełęczy Rozdziela. Od jakichś 100, może 200 metrów szedłem już po granicy polsko-słowackiej. Zatem do naszego szlaku żółtego dołączył szlak niebieski, który prowadzi turystę m.in. z Wysokiej na Wielki Rogacz. I ku mojemu zdziwieniu w tym miejscu, gdzie zazwyczaj jest mnóstwo turystów, są całkowite pustki. No i dotarłem na Przełęcz Rozdziela. Jestem tutaj całkowicie sam. Myślałem, że o tej porze będzie sporo turystów, którzy będą schodzili z Wysokiej. Szkoda, że akurat słońce jest z tej strony, ponieważ widoki są niesamowite. Nic nie mogło się tutaj zmienić od mojej ostatniej wizyty. I tak samo w dole widzimy rezerwat Biała Woda. Z lewej strony małe pieniny, na wprost gdzieś tam są widoczne pieniny właściwe oraz na prawo od nich gorce. A z kolei maksymalnie po prawej widzimy Beskid Sądecki. Zszedłem już do rezerwatu Biała Woda i tak jak mogliście zauważyć, bo nie nagrywałem już za bardzo tego momentu zejścia z Przełęczy Rozdziela. To wszystko dlatego, gdyż już kilkukrotnie ten etap trasy uchwyciłem i potem zamieściłem w moich filmach, które znajdują się już na moim kanale. A ja właśnie doszedłem do miejsca, w którym dzisiaj rano rozpocząłem mój szlak. Nie wiem, czy kojarzycie, ale właśnie tam z rana szedłem, tym szlakiem czerwonym.
No a przyszedłem właśnie z rezerwatu Biała Woda. Pomimo tego, że u wlotu rezerwatu Biała Woda są takie fajne ławeczki i budka, to postanowiłem, że już nie robię przerwy, tylko schodzę w kierunku wąwozu Homole, gdyż tam zaparkowałem auto. Dzień zrobił się piękny, zatem jak dojadę do pensjonatu, to jeszcze zapewne wezmę Olę i naszego pieska Funię i być może pojedziemy jeszcze zrobić jakąś krótką traskę. Kto wie? Zobaczymy, czas pokaże, a ja z Wami się już żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Cześć!